Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Była to trudna męka nagrywania tego odcinka, ponieważ to jest już któraś kolejna próba, ale uczymy się na błędach i mam nadzieję, że wybaczycie nam pewne niedoskonałości, ale myślę, że już jest całkiem nieźle. Dzisiaj powiem szczerze, że jest to taki bliski mi sercu temat, ale zarazem bardzo trudny, bo chcę Wam troszeczkę nakreślić, opowiedzieć Wam raczej moją historię. Szczególnie chcę się podzielić z tymi, którzy nie znają mnie osobiście. Także zapinamy pasy i mam nadzieję, że wytrwacie ze mną do tego końca. Czy wyobrażacie sobie, że jeszcze 5 lat temu ważyłam 132 kg? Ciężko to sobie wyobrazić, prawda? Więc w międzyczasie, podczas tego odcinka, będę Wam wrzucać moje zdjęcia, abyście mogli sobie to wyobrazić. Więc tak prawie 300 funtów w sobie ważyłam w moim najcięższym momencie, a było to tak właśnie 5 lat temu. Ale swoją przygodę z odchudzaniem zaczęłam dokładnie 4 lata temu i udało mi się schudnąć, taram, 50 kilo. Czyli straciłam 40% swojej najwyższej wagi. Jak to zrobiłam? Nie była to łatwa droga, ponieważ przeszłam przez wszystkie możliwe dostępne nam sposoby odchudzania, ponieważ miałam i operację bariatryczną i próbowałam różnych leków, zastrzyków hamujących apetyt. Już nie wspomnę o milionach różnych diet, dietetyków, programach odchudzających itd. I nie muszę Wam wiele mówić, że to niespecjalnie działało. Momentem kluczowym, który pozwolił mi w ogóle wyruszyć w tą drogę do lepszej wersji siebie i kondycji, którą mam lepszą w tym momencie niż 15 lat temu, był moment, kiedy moja terapeutka, psycholog cudowna, którą pozdrawiam, uświadomiła mi, że jestem poważnie uzależniona od jedzenia. Czy kiedyś słyszeliście, że można być uzależnionym od jedzenia? Bo ja na pewno nie, 5 lat temu. I dopiero nasze cotygodniowe wizyty, spotkania, gdzie, jak to ona ujęła, mam ceremonialne podejście do jedzenia, ponieważ ja mam taką, jestem estetką i mam taką duszę artystyczną, więc zawsze moje posiłki były takie piękne i przyozdobione, że aż oczami się chciało jeść. I dopiero ten moment zaczął całą moją przygodę. I jeszcze ona dodatkowo uświadomiła mi taką ciekawostkę, że pomyślcie, jeżeli osoba jest uzależniona od alkoholu, to wtedy na odwyku jest całkowicie odcięta od tego triggeru, czyli od alkoholu. Tak samo jak ktoś rzuca fajki, może po prostu ich nie kupować. Ale z jedzeniem jest całkiem inaczej, ponieważ nie możemy się odciąć od jedzenia, ponieważ go potrzebujemy do życia, tak? Czyli co możemy zrobić? Możemy tylko i wyłącznie zmienić naszą relację z jedzeniem i podejściem do jedzenia. Czyli najpierw musimy sobie zdać sprawę, że w ogóle mamy problem. Hello, a wielu z nas po prostu nie widzi tego problemu. Tak jak ja. Nie widziałam przez długi czas, po prostu sobie unikałam luster, zdjęć i tak dalej. Dopiero w przymierzalniach sklepowych, kiedy kupowałam coraz to większe ubrania, był to moment taki, że sobie mówiłam: o Boże Święty, jak ja wyglądam i już się zabiorę za siebie, ale oczywiście zajadałam potem ten stres i smuteczki. Więc drugą też rzeczą, którą możecie zrobić, jak już sobie uświadomicie, że macie problem, to oczywiście musicie się zgłosić po pomoc, bo nikt Wam nie pomoże, jeżeli nie sami sobie nie pomożecie, czyli musicie wyciągnąć łapkę,
skierować się do psychologa, do coacha, do osoby, która profesjonalnie się zajmuje takimi uzależnieniami, jeżeli oczywiście macie taki problem. I wtedy dopiero zaczniecie się uzdrawiać. Bardzo ważnym też jest takim tipsem fajnym, który ja stosowałam, jest zapisywanie tych momentów napadów jedzenia, które macie, bo musicie wiedzieć, co was tak naprawdę triggeruje. Czy to są smuteczki, czy to jest samotność, czy złość, czy jakaś taka depresja. W których momentach zajadacie te smutki? Bo to jest mega istotne, znaleźć taki trigger, żebyście mogli potem znaleźć sobie inne narzędzia, które pozwolą wam w tych momentach sobie radzić, a nie tylko zajadać. Kolejną rzeczą musicie znaleźć sobie takie jakieś ziarenko motywacji, które zadziała akurat na was. Czy może będziecie chciały lepiej wyglądać, może będziecie chciały być bardziej sprawne, nie wiem, dla waszych dzieci. Może macie zdrowotne problemy i chcecie się poczuć lepiej, bo naprawdę wiem, że ta walka, oczywiście później sobie zdałam z tego sprawę, że to jest moja walka i robię to tylko i wyłącznie dla siebie, ale na początku jest bardzo ciężko podjąć pierwszy krok tylko i wyłącznie dla siebie, więc zaczepcie się czegokolwiek, zarzućcie kotwicę, bo będziecie już wtedy bliżej brzegu, a nie pójdziecie na dno już totalnie, ponieważ ja już, mi się zdaje, byłam już taka bliska utonięcia, ponieważ oczywiście sama otyłość nie wygląda estetycznie, to raz, czyli nie chodzi to też dokładnie tylko o wygląd, ale miałam mnóstwo chorób towarzyszących, czyli ciśnienie wysokie, cukier podwyższony już na skraju cukrzycy, chrapałam, miałam zadyszkę, miałam tragiczne włosy, skórę, paznokcie itd., itd. Więc to wszystko zebrane razem do kupy prowadziło już do jeszcze poważniejszych problemów zdrowotnych. A teraz muszę wam powiedzieć, że nie biorę żadnych leków na receptę. Wszystko mam w normie, ciśnienie, cholesterol, cukier i tak dalej. Więc tak jak mówiłam, jestem w lepszej formie niż 15 lat temu. Ale cofnijmy się teraz troszeczkę te parę lat wstecz, bo myślę, że jeżeli tak naprawdę kochamy siebie, to będziemy dbać o swoje kochane ciało, które chcemy, żeby nas nosiło na tym świecie jak najdłużej, ale no, to jest długi proces i trzeba do tego dojść. Bo powiem wam szczerze, że ja miałam 4 operacje. Teraz mówię tak o tym otwarcie, chociaż nie do śmiechu mi było. 8 lat temu była pierwsza poważna mega operacja, gdzie spędziłam 2 tygodnie w szpitalu. Miałam sepsę dolnej partii brzucha po nieudanej in vitro terapii, ponieważ cierpiałam na bezpłodność i zresztą nic z tego nie wyszło, ale to już osobna historia. Nie za ciekawie to wyglądało. Miałam zapadnięte płuca, byłam pod respiratorem i długie miesiące potem wychodziłam na prostą. Później chcieliśmy podjąć jeszcze jedną próbę, rok po pierwszej operacji i niby tak wszystko było pięknie. Lekarz chciał wyczyścić endometriozę i cysty nawracające, ale niestety podczas operacji okazało się, że coś tam u mnie jest nie tak i niestety drugi team chirurgów musiał mi wyciąć wyrostek, węzły chłonne i część jelita. I niestety patologia pokazała, że mam raka wyrostka robaczkowego. To też był dla mnie szok, ponieważ kto słyszał o raku wyrostka robaczkowego? Jest to jakiś mega rzadki rak. Już w ogóle zapomniałam o nim, nie zgodziłam się na chemię i to jest w ogóle tak samo kolejny odcinek, bo to jest historia bardzo też ciekawa. Oczywiście jestem pod opieką innego onkologa i robimy badania krwi i skany, ale myślę, że teraz już to wiem, że nasze organizmy są takie
takie mądre i tak doskonale jesteśmy stworzeni, że często jest tak, że my sami potrafimy siebie uleczyć i po prostu tylko nie możemy przeszkadzać w tym wszystkim, bo on sobie radzi, bo jeżeli się będziemy odpowiednio nawadniać, jeżeli będziemy dostarczać wszystkich składników mineralnych, witamin, protein, składników odżywczych i zadbamy o dobry sen i o zdrowie fizyczne i tak dalej, to nasze ciało nam się odwdzięczy i ono sobie już spokojnie sobie samo poradzi. Ale jeżeli bombardujemy się, nie wiem, cukrem, który powoduje w nas stany zapalne, to chroniczne mamy wtedy zapalenie stawów i tak dalej, czyli nie dbamy o swoje jelita, o sprawność fizyczną i tak dalej, no to wtedy on się buntuje, podwyższony kortyzol oczywiście, czyli jesteśmy w ciągłym stresie. To wszystko powoduje choroby, zwłaszcza choroby autoimmunologiczne. Więc teraz zresztą na ten temat jest bardzo dużo badań naukowych, które stwierdzają, że niestety sami sobie wywołujemy te choroby, ale też ja myślę, że sami możemy się z nich wyplątać. Tak? Czyli pierwsza operacja sepsa, a druga operacja rak. I co za tym idzie, kochani? Oczywiście co? Jak myślicie? Wielka deprecha. Nie dosyć, że nie mogłam zajść w ciążę, to jeszcze jakieś raki, w ogóle o co chodzi? Ja nie miałam w rodzinie żadnych raków. A pamiętajcie, że zaczęłam potem czytać właśnie na ten temat, że nasza genetyka, uwarunkowania genetyczne to tylko 10%. Tak? Czyli wcale to nie jest powiedziane, że jak ktoś miał czy nie miał, to ty też to musisz mieć, tak? Czyli jeżeli ja miałam, obie moje babcie były troszkę większe, to nie znaczy wcale, że ja oczywiście mam tam predyspozycję, ale mówi o tym epigenetyka, która mówi, że w 90% jesteśmy w stanie sami wpłynąć na naszą zmienić naszą percepcję genową, tak? Czyli nasze środowisko i to, co jemy, wpływa w 90% na nasze zdrowie, krótko mówiąc. I tak, kochani, w 2020 roku jednak podjęłam decyzję, że poddam się operacji bariatrycznej. Operacja bariatryczna polega na redukcji żołądka, ponieważ ja byłam taką osobą, która potrzebowała nad sobą bata i zadzwoniłam do mojej lekarki i powiedziałam: Pani Agnieszko, robimy to, ponieważ ja muszę mieć fizyczny ogranicznik, bo to nie działa. Po prostu nic już nie działało, już poległam na każdym froncie. No i tak parę miesięcy później, oczywiście są długie przygotowania i to nie jest taka też łatwa operacja, ale jakoś tak nie pamiętam jej za bardzo traumatycznie, czyli ją tak jakoś przeszłam lekko. No i w pierwszym roku schudłam chyba 25-30 kilo, nie robiąc nic. I to był najlepszy rok, ponieważ nic nie musiałam robić, bo po prostu żołądeczek jest taki malutki, jak ten kamyczek, czyli piąsteczka, nawet nie. I sama z siebie schudłam te powiedzmy 25 kilo. No i później musiałam dodać ćwiczenia fizyczne, a tutaj niestety jeszcze nie dorosłam do tego, żeby ćwiczenia fizyczne sprawiały mi radość. Żałuję trochę, że jak byłam mała, nie został mi taki duch sportu zaszczepiony, bo na pewno byłoby mi łatwo. Zwłaszcza, że mam mnóstwo koleżanek, które są sfiksowane na tym punkcie. No ja niestety nie, dlatego ten rok będzie, właśnie skupiam się na może nie tyle na masie jakiejś mięśniowej, ale chciałabym ujędrnić to ciało. I ja myślę, że każdy, to też znowu nie lubię takich generalnych rad, wszystko dla wszystkich, bo dla jednego bieganie może być super, a dla drugiego nie, na przykład dla mnie, bo ja nie cierpię biegać, więc takie małe sobie znajduję, takie małe aktywności sportowe, jakiś pilates 2 razy w tygodniu,
Yoga oczywiście, ale teraz super rzeczą jest, kupiłam sobie, nie wiem, już może pół roku temu czy rok temu trampolinę taką do domu i jest mega ekstra rzecz. Tak samo mam taki vibrating plate. To jest takie urządzenie, gdzie stajesz i on cię w takie drgania wprowadza ciała, czyli jest fenomenalne na tego typu ćwiczenia, na układ limfatyczny. Zwłaszcza jak rano sobie stanę, to cała woda, która podczas snu nam się zatrzymuje w organizmie, opuchlizna buzi i tak dalej, naprawdę schodzi, naprawdę to działa. Takie 15 minut dziennie, jak sobie poskaczę. Więc widzę już mega efekty. Nawet jak nie macie trampoliny, to możecie się tak po prostu poruszać, potrzepać, oklepać ciało, żeby troszeczkę je tak pobudzić, ten układ limfatyczny i od razu się czujemy momentalnie lżejsze. To taka dygresja na boku. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę się podzielić, jeżeli chodzi o moje doświadczenia medyczno-szpitalne, to była moja, już powiedziałam sobie, ostatnia operacja, którą przeszłam 2 lata temu, a była to hysterektomia, czyli całkowite usunięcie macicy. Wiem, że to jest też ciężki temat, ale powiem Wam, że przeszłam tą operację wyjątkowo spokojnie. Przy pomocy mojej grupy wsparcia, moich cudownych przyjaciółek, które pozdrawiam serdecznie, byłam już taka spokojna, przygotowałam się mentalnie do tej, myślę, bardzo trudnej operacji, zwłaszcza dla kobiety w wieku 42 lat, gdzie wiem, że pozbycie macicy może być mega ciężkim przeżyciem. I naprawdę, jeżeli czeka Was albo miałyście taką operację, to wiem, że przygotowanie mentalne do takiego zabiegu jest niezwykle istotne. Więc już koniec tych smuteczków, to już skończyłam. Czyli wiecie, chciałam Wam tak pokazać, że mimo takich ciężkich przeżyć zdrowotnych, jesteśmy w stanie wziąć się do kupy, schudnąć, wziąć się w garść i być w lepszej formie niż to było przed tymi zabiegami. A ja jestem tego najlepszym dowodem. Więc kochani, na pewno nie będę, jestem ostatnia, która ocenia osoby, które poddają się operacji albo korzystają z innych metod, ponieważ wszystko jest dla ludzi i jeżeli macie to pomóc, to oczywiście dlaczego nie? Nie jest to w żaden sposób pójście na łatwiznę, bo wierzcie mi, to nie jest łatwy proces. Tylko trzeba pamiętać o konsekwencjach, bo żołądek jest mięśniem i z czasem się rozciąga. I ja miałam taki przypadek, ponieważ w zeszłym roku, stając na wagę, patrzę, kurka wodna, znowu przytyłam 20 funtów. I powiem Wam szczerze, że rok temu miałam to był taki przełomowy, czyli 3 lata był wtedy od operacji. I dopiero coś mi kliknęło i byłam w stanie myślę, że już uzdrowiłam tą relację z jedzeniem, które nie ma już nade mną władzy. Postanowiłam, że już na tyle mam już narzędzi, które mogę stosować w momentach kryzysowych, jak na przykład oddech, który mam zawsze przy sobie, różne techniki medytacyjne, praca z emocjami itd., że jestem w stanie już zapanować i kompletnie nie mam już takich napadów głodu, a wierzcie mi, że były one takie nieokiełznane. Ja nawet doszło do tego, że prosiłam moje przyjaciółki czy męża, żeby w restauracjach wcześniej mi zwracali uwagę, jeżeli oni zauważą, że za dużo jem, bo jak jesteś w takim szale, to wierz mi, w takim amoku ty kompletnie nad tym nie panujesz, więc... Ale to najpierw, tak jak mówię, trzeba sobie uświadomić, że się ma problem. I to nie ma w tym nic strasznego, żadnego wstydu, proszę mi nie czuć, bo to jest choroba, więc ja myślę, że poproszenie o pomoc to jest największy akt odwagi i naprawdę nie wstydźcie się tego robić.
Co jeszcze, co jeszcze, proszę Cię. O, jeszcze takie śmieszne, zwłaszcza też proszę, jak widzę czasem takie jakieś na Facebooku porady, jeżeli ktoś się naprawdę pyta, że potrzebuje stracić tam 20 kilo i co sugerujecie, więc te teksty z cyklu proszę mniej jeść, albo wystarczy ograniczyć, nie jest kolacji o 6, albo się więcej ruszać i tak dalej. To były teksty, które mega działały na mnie jak płachta na byka. I to są najgorsze teksty, jakie możesz powiedzieć osobie zmagającej się z nadwagą, ponieważ prowadzą one tylko i wyłącznie do irytacji, takiego wkurwu i co za tym idzie, triggerują jeszcze większe napady jedzenia, więc naprawdę proszę was, nie radźcie. A tym bardziej myślę, że jeżeli same się nie borykacie z nadwagą, to w ogóle najlepiej się nie odzywać, bo powiem wam szczerze, że żadna przyjaciółka, mąż i osoby bliskie, które nie mają tego problemu, nie potrafią ci w żaden sposób pomóc. One wręcz cię denerwują. I wy tak samo nie jesteście w stanie zrozumieć mechanizmów u osoby uzależnionej od jedzenia. Więc naprawdę proszę was, jeżeli macie taki problem, zgłoście się do psychologa, terapeuty albo coacha, który już to przeszedł albo osoby, która to przeżyła i jest wam w stanie pomóc. Więc jeżeli jesteście lokalnie w Chicago, mieszkacie gdzieś tutaj blisko mnie, to zapraszam oczywiście napiszcie maila albo zadzwońcie do mnie, to chętnie wam pomogę. A teraz pracuję nad programem online. Myślę, że niedługo ruszy. Takie stabilne, zdrowe odchudzanie, kroczek po kroczku, bo też wiem, że takie nagłe, jakieś drastyczne zmiany też wiem, że nie działają. Nie działają, kochani. Bo to musimy robić wszystko z głową. Czyli co jest najważniejsze na początku, są ważne nawyki, żebyśmy wprowadzali takie małe nawyki. I tak jak niektórzy mówią, że niby 21 dni nawyków jesteśmy w stanie zmienić już nasze ścieżki neuronowe albo 90 dni, nieważne. O to chodzi, żebyśmy zaczęli wprowadzać takie drobne, zdrowe nawyki, jak nie wiem, rano napicie się szklanki wody przed kawą, bo ja też przecież piję kawę, ale piję przed kawą coś innego. Albo na przykład jak masz jakikolwiek posiłek, to naprawdę zacznij parę gryzów od błonnika, tak? Czyli najpierw przygotuj taką wyściółkę z warzyw, a potem następne składniki, proteiny i węglowodany. Albo na przykład potem już będziemy działać na autopilocie, więc już w ogóle nie będziecie myślały, że to są jakieś wasze nawyki, czyli będziecie je traktować tak jak robicie, jak myjecie zęby, czy prowadzicie auto. Kolejną ciekawą radą, z którą mogę się z wami podzielić, na przykład ja stosuję metodę 80-20, czyli 80% mojego pokarmu jest to organiczne jedzenie, które naprawdę starannie dobieram. Chciałabym bardzo, abyście doszły też do takiego momentu, w którym ja jestem, że stosuję pokarm, jedzenie nie tylko jako składniki, żeby się zapchać i tylko przeżyć, tylko naprawdę z namaszczeniem jem każdy posiłek, świadomie, uważnie. Jestem wdzięczna za to, co jem, za to, co mam na talerzu. Z wielką uważnością robię zakupy. Staram się kupować jedzenie od lokalnych farmerów. Już mam kilku takich w pobliskich Stanach. Czy jajeczka, czy czasem mięsko. Też mam ochotę czasem na mięsko, chociaż głównie jednak moją dietą są warzywa, kasze, owoce. I powiem wam, że jem tylko wtedy, kiedy jestem głodna, to raz. I jeżeli czuję, że już napełniłam żołądek, to odstawiam talerz. Mimo wszystko, czasem jak jest coś jeszcze na talerzu, nie musimy skończyć wszystkiego, co jest na talerzu, bo zawsze niestety pamiętajcie, że nakładamy sobie więcej, bo nasze oczka chcą więcej jeść. Więc takie zdrowe podejście do jedzonka, tak? Tak, czyli naprawdę z wielkim namaszczeniem. Możecie sobie zrobić jeszcze taki test.
takie małe ćwiczonko, które często robię na moich takich spotkaniach, warsztatach z kobietami. Weźcie sobie taką małą jagódkę albo jakieś winogronko do buzi i zamknijcie oczka i postarajcie się trzymać tą jagódkę w buzi przez parę minut i zobaczycie, jakie doznania będziecie miały po tych paru minutach. Nagle się okaże, że ta jagoda ma jeszcze taką strukturę, jeszcze jest taka mięciutka w środku, jeszcze na podniebieniu poczujecie mnóstwo różnych paletę smaków. I właśnie o to chodzi, żeby jeść powoli, żeby przeżuwać, żeby cieszyć się z tego, co macie na jedzeniu. Co macie na talerzu. Tak, czyli bo jeżeli stosujecie tę metodę 80 do 20, czyli w 80% staracie się jeść zdrowo, tak? Jecie zdrowo, no to te 20%, to jeżeli, nie wiem, koleżanka w pracy przyniesie tort bezowy i zjecie kawałek, to naprawdę nie wytrąci was to z rytmu. A oczywiście takie przyjemności czasem trzeba sobie po prostu robić, bo no, żyjemy na planecie Ziemia i właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli radość także z jedzenia. Także powiem Wam dla mnie też o intermittent fasting, czyli takie robić sobie okna żywieniowe, tak? Czyli na przykład 14 godzin postu, 10 jedzenia, potem to sobie możecie zmniejszyć 16 do 8 i tak dalej, żeby dać troszeczkę organizmowi jednak czas na strawienie i na taką regenerację. Też posty stosuję tak samo, czasem taki 24-godzinny albo 2-dniowy post o samej wodzie. Wtedy to działa mega super, bo nie dosyć, że nam się robi taki naturalny detoks organizmu, to wtedy wprowadzamy, organizm robi już taką autonaprawę w organizmie. Organizm w organizmie, no tak. No dobrze, tak. Oczywiście bardzo ważna jest też suplementacja diety, bo jak wiemy, w dzisiejszych czasach pokarm nie ma już tylu składników odżywczych, jak to było 30-40 lat temu, kiedy byliśmy mali i jak to się mówiło, jak zjadłam jedno jabłuszko, to babcia mówiła, że to już zapotrzebowanie witaminy C na cały dzień. To teraz już, kochani, tak nie jest i naprawdę się trzeba natrudzić, żeby znaleźć witaminy i minerały potrzebne nam do prawidłowego funkcjonowania w samym pożywieniu, więc musimy troszeczkę sobie dodawać i pomagać organizmowi, tak? Też postaram się Wam wrzucić taką listę moich top suplementów, wszelkiego rodzaju jakieś superfoody. Ja jestem, jak wiecie, albo nie wiecie, fanką Simosu, który sama robię już od roku czasu i też od paru miesięcy sprzedaję. Jest to mega bomba witaminowa. Simos zawiera 92 różne minerały i witaminy ze 104, które potrzebuje nasz organizm, mnóstwo kolagenu. Jest po prostu niesamowity, jest przepyszny i cudowny, a mój jest po prostu najlepszy na świecie. Zawsze 2 łyżeczki dziennie i wiem, że zrobiłam dla siebie coś dobrego. Bo powiem Wam, że jak zaczniecie już i zaczniecie widzieć rezultaty, ten 1 kilo, 2, 3, 5, 7, 10 i 20 Wam życzę, jeżeli tyle chciałybyście stracić wagi, przyrzekam Was, że to jest najlepsze uczucie ever, jak sobie staniecie do lustra i sobie powiecie, że zrobiłam to, udało mi się, no bo czemu ma Wam się nie udać, jeżeli mi się udało? A ja naprawdę byłam przypadkiem beznadziejnym. Naprawdę, spytajcie się mojego męża. Ja byłam okropna. I jeszcze w dodatku sama się biczowałam. Nie dosyć, że miałam wyrzuty sumienia, ale z takim kijem baseballowym na siebie to byłam pierwsza do katowania samej siebie. Będziemy pracować w tym moim programie nad tym, żeby zmienić Wam takie autodestrukcyjne myślenie o samej sobie. Musicie pokochać samą siebie. To jest w ogóle fundament każdej zmiany, jaką chcecie wprowadzić w życie. Zacznijcie od siebie, ukochajcie siebie. I naprawdę uwierzcie mi, damy radę. Bo co macie nie dać? No patrzcie, ja już mam 44 lata i dałam radę.
i wy na pewno też dacie radę. I ta satysfakcja, duma, że wam się udało też, to jest moim zdaniem to jest nieporównywalne do żadnego innego uczucia, bo wtedy jesteście w stanie zrobić już wszystko, jesteście po prostu niezniszczalne. Taką macie super moc w sobie. A wiecie co? Przyszła mi właśnie taka metafora. Nie wiem, czy postaram się te wszystkie moje myśli zebrać teraz w kupę, bo wiecie, że z moim ADHD to ja już jestem 5 myśli do przodu. Pamiętacie taki film za moich czasów? Niekończąca się opowieść, bo myślę, że to była najmądrzejsza bajka ever i wszystkie dzieci, wszyscy w ogóle na świecie powinni obejrzeć. Ja oglądałam chyba 17 razy. I pamiętacie, kiedy Atreju, czyli ten piękny chłopczyk, tonął już w takich bagnach zapomnienia, tak już prawie utonął, już tylko rączka mu wystawała. Pamiętacie to? I co się wtedy stało? Falkor, ten biały smok, nagle podleciał i złapał go za rękę i zdołał go z tych bagien zapomnienia wyciągnąć. I tak sobie właśnie myślę. Pomyślcie sobie, że ta metafora pięknie obrazuje nasze życie, bo biorąc pod uwagę, że my jesteśmy tym Atreju, który wpadł w te bagna. Nasze myśli robią nam to bagno, tak? Ale też sami możemy się wyciągnąć z tego bagna. Czyli też jesteśmy takim magicznym smokiem, bo tak sobie myślę, że na pewno Atreju miał w ostatnim momencie, nim utonął, wysłał do kosmosu takie ziarenko wołania o pomoc, że jednak chce przeżyć. I wtedy ja myślę, że jeżeli mamy w sobie już taką wolę walki, czyli chociaż taki malutki ułamek, że nam się chce, to wtedy myślę, że uniwers nam przyśle różne narzędzia, które pozwolą nam jednak się wyrwać z tego bagna. Nie wiem, czy ten tok myślenia, taka metafora tutaj za mną nadążyliście, ale no tak sobie pomyślałam, że taka jest prawda, bo sami myślami się nakręcamy i te wszystkie autodestrukcyjne myśli, czyli sami sobie to robimy, ok? O to chodzi, żeby przetransformować te myśli, przeprogramować nasz mózg, żeby już się samemu nie sabotażować. Tadam! No i dobrnęliśmy do końca, kochani słuchacze. Mam nadzieję, że aż was tak nie przynudziłam i jednak te moje historie nie wprowadziły was w jakiś depresyjny nastrój, a wręcz przeciwnie, bo moim celem jest zainspirowanie was i motywowanie do działania, bo ja wiem, że samym gadaniem to my do niczego nie dojdziemy, proszę państwa, tylko musimy ruszyć tyłek, wziąć się w garść, nie biadolić i naprawdę małymi chociaż kroczkami, jakieś małe zmiany, a one są fundamentalne. Bo powiem wam, że parę lat temu brakowało mi w sieci nawet znaleźć gdzieś osobę, która będzie otwarcie mówić o tym problemie uzależnienia od jedzenia. Brakowało mi jakichś coachów, trenerów, jakiejś takiej drogi, którą mogłabym podążać. I ja tak troszeczkę po omacku sama próbowałam sobie pomóc. I dlatego teraz chciałabym pomagać innym. Zapraszam Was serdecznie do podzielenia się swoją historią w komentarzu poniżej, albo możecie wysłać do mnie e-maila, jeżeli jeszcze nie czujecie, że chcecie się podzielić z całym światem, chociaż bardzo bym Was do tego nakłaniała, bo ja jestem ciekawa jestem ludzi, ciekawa jestem Waszych historii bardzo. Wiem, że to był niełatwy odcinek, zwłaszcza dla osób, które może nie mają tego problemu, ale jeszcze też mam taką prośbę do Was.
ponieważ gdzieś przeczytałam, że wyobraźcie sobie, że to jest taka plaga. Nadwaga i otyłość jest plagą, ja myślę, największą na świecie, bo aż 1,5 biliona ludzi, tak, a jest nas 9, czyli co 8 osoba praktycznie ma problem z nadwagą. Co wyobrażacie? Czyli na pewno jest to kilka osób z waszego otoczenia. I to jeżeli, bardzo bym was prosiła, jeżeli macie takie osoby, to podeślijcie ten odcinek, może zainspiruje. Ej, aż mam ciarki, widzicie? To znaczy, że prawda. Bo jeżeli chociaż jedną osobę zmotywuję, to ja będę mega szczęśliwa i będzie mnie to jeszcze bardziej mnie motywowało nad pracą nad sobą, a wiem, że jeszcze jest co porobić. I na koniec karty, bo zrobiło się nam już tą taką tradycją, więc wybieram po prostu pierwszą z brzegu, ponieważ są i tak porozwalane. All that I love is more important to me than all that I fear. I to jest piękne podsumowanie dzisiejszego odcinka, czyli co? Miłość jest ważniejsza od strachu, czyli miłością załatwimy te wszystkie nasze lęki, strachy i uzależnienia. Pozdrawiam, buziaczki i do usłyszenia.